Socrealizm trwał w Polsce dość krótko, bo od 1949 roku do połowy lat 50., a mimo to zdążył się wkomponować w tarnowski pejzaż. Można go spotkać w kwartale między ulicami Waryńskiego, Goslara i Lwowską. Stoi tam obiekt przypominający ogromny warowny zamek z narożnikami w kształcie wielkich prostokątnych baszt. Ale doprawdy dziwny to zamek. Zamiast grubych murów obronnych z małymi otworami, w jego ścianach umieszczono setki okien rodem ze zwyczajnych bloków mieszkalnych. Dach wieńczą ściany attykowe, mające coś z tych renesansowych na tarnowskim rynku, a przecież budynek, o którym mówimy, powstał w połowie XX stulecia. Dlaczego tak to wyglądało i co ma z tym wspólnego stalinowski okres naszej historii? Otóż od lat 30. oficjalnym stylem ZSRR był właśnie socrealizm, a w parę lat po wojnie jego polska narodowa mutacja zaczęła obowiązywać i u nas. Architektura miała być, jak mawiano, socjalistyczna w treści, ale i narodowa w formie. Mniej lub bardziej monumentalnie nawiązywać do zmitologizowanej historii Polski, a przede wszystkim po stuleciach nierówności klasowych propagandowo pozwolić na to, żeby nawet zwykli ludzie mogli zamieszkać w czymś, co choć trochę przypomina pałac. To dlatego budowany w tym samym czasie warszawski Pałac Kultury i Nauki, pomimo tysięcy okienek, jak w zwykłym biurowcu, też jest ozdobiony niezliczonymi attykami, kolumnami, gzymsami i jakby szlacheckimi kartuszami. To szalenie interesujące miejsce w Tarnowie dowodzi przy tym i tego, że takie pojęcia jak historia, architektura i urbanistyka, zwłaszcza w takim kraju jak Polska, potrafią przeplatać się ze sobą w sposób niezwykle paradoksalny. Otóż dzisiaj ten, co trzeba przyznać, nie aż taki znowu monumentalny, nieźle wpisany w tkankę miejską i całkiem sympatyczny zespół z przyjemnym dziedzińcem, w gruncie rzeczy ciekawa architektura wprost z mrocznej epoki rządów Stalina, tworzy od zachodu, przy pomocy staropolskich attyk, pierzeję placu ofiar stalinizmu.